Witam Was serdecznie. Cześć Wam. Dzisiejsza bajka ma tytuł Zaczarowany świat. Dlaczego zaczarowany świat? Tak pomyślałam przez chwilę, że opowiem Wam o czymś, co zdarzyło mi się bardzo, bardzo dawno temu. Kiedyś dopiero uczyłam się być bajarką i bardzo, bardzo marzyłam o tym, by podróżować, dużo podróżować i jeździć po świecie. Często patrzyłam na globus, obracałam nim, patrzyłam na różne kontynenty, kraje, morza. Myślałam, czy ja bym rzeczywiście mogła tak podróżować, odwiedzać te różne kraje. I często marzyłam, naprawdę, prawdziwie marzyłam. Co to znaczy, że prawdziwie marzyłam? To znaczy, że powtarzałam to marzenie z miłością, a ono było kluczowe i zasadne. To znaczy, czekało mnie spełnienie. Gdy tak powtarzałam co jakiś czas słowa, one się utrwalały we mnie. Gdy się utrwalały, to ja z chęcią jeszcze raz je powtarzałam. I tak powtarzałam. W końcu one już były we mnie, a ponieważ to było marzenie kluczowe, czyli znaczące, ważne, najważniejsze, to wszystkie inne marzenia, które towarzyszyły temu marzeniu, uspójniły się z nim. Były znaczące, ważne, pomagały temu głównemu marzeniu. Ale każdego dnia w przeszłości przygotowywałam się do tego, by to mogło być. Jednego dnia to mi się przydarzyło, drugiego dnia co innego. To mnie nauczyło tego, a tamto jeszcze czegoś innego. I tak krok po kroku od marzenia przez przygotowanie się do spełnienia, a teraz spełnienie. Świat jest zaczarowany. To znaczy, że gdy masz mocne marzenie i przygotujesz się do tego, by je spełnić, czyli wykonasz wszystko po drodze, co jest potrzebne, by tak się stało, to marzenie się spełnia. I dlatego mówię, że świat jest zaczarowany w takim znaczeniu, że wszystko to, co jest znaczące, ważne i masz kluczowe marzenie, spełnia się w życiu, gdy przychodzi na to czas. Pamiętam, że pewnego dnia spotkałam chłopca, który również tak jak ja podróżował, ale podróżował z rodzicami. I rodzice mówili, w tym roku pojedziemy do tego kraju, a w następnym do następnego kraju. Ale on mówił, ale ja chcę więcej. No ale wiadomo, miał wakacje letnie, wakacje zimowe, bo w szkole jego tak właśnie było. Ale on chciał więcej i widać było, że był bardzo niecierpliwy. Patrzyłam na niego i oglądałam konsekwencje w jego życiu, ponieważ dorastał i ciągle była w nim ta niecierpliwość, zdenerwowanie, złość. Któregoś dnia pytam, już młodzieńca wtedy, dlaczego jesteś taki zdenerwowany? A, bo już bym mógł więcej podróżować, tylko 2 razy w roku. To za mało. Daj spokój. Są osoby,
które mają prawo być w ogóle bez podróżowania, a ty już podróżujesz 2 razy w roku. Poczekaj. O, Bajarko, a ty ile podróżujesz? No tyle, ile trzeba. Bywa, że czasami raz w roku, czasami 2, czasami 3, a czasami po prostu wizualizuję, że gdzieś jestem, podróżuję w przestrzeni i czasie, ale wizji swojej wewnętrznej to też podróż, a czasami podróżuję czytając książki. Czy czytasz książki? Czasami, ale ja chcę tak naprawdę prawdziwie, od razu. Bądź cierpliwy. Trzeba się uczyć. Trzeba się przygotować do spełnienia w życiu. O, już tyle lat jestem cierpliwy. Ile to czasu trzeba? Tyle, ile trzeba. Ale ja, no słyszę. Masz prawo mieć mało cierpliwości. Ale uwierz mi, ja spełniam się w swoim życiu, ale wiele lat. Najpierw musiałam się nauczyć bycia cierpliwą. Dopiero jak zaliczyłam tą cierpliwość, okazało się, że jestem w pełni przygotowana na to, by spełnienie przyszło i teraz ono już jest. Podróżuję, ale dalej na różne sposoby i akceptuję to. Czasami nawet oglądam film, a po obejrzeniu go zamykam oczy i podróżuję. Wizualizuję, że jestem tam, w ramach czego oglądałam ten film. Wszędzie można podróżować. Nawet możesz przejść z jednego pokoju do drugiego i nazwać to przejście też podróżą i może się wiele zdarzyć po drodze. Sama droga dojścia do spełnienia też jest podróżowaniem. Raptem chłopiec zrobił duże oczy. Spojrzałam w jego oczy i zadziwiłam się. Widać było takie głębokie zastanowienie. Chłopiec tak jakby dorósł. No dobrze, odpuszczam już tą niecierpliwość i staję się cierpliwy. Dobrze, cieszę się, brawo. Ale wiesz, co ci powiem? Życie cię w tym sprawdzi, bo słowa mają prawo być słowami. Życie cię sprawdzi, czy jesteś rzeczywiście cierpliwy. Parę dni później spotkałam go znowu na chodniku. Szedł, widać, do szkoły, bo miał dużą, wypchaną torbę, a właściwie taki plecak, piękny plecak. Odwrócił się do mnie i rzekł: cześć, Bajarko. Cześć, witam cię. Muszę ci powiedzieć, że żyję na luzie. Jak to? Pewno ty znasz to. Luz, życie w luzie, na luzie. To właśnie brak niecierpliwości. Teraz wszystko się od rana dzieje samo i jestem szczęśliwy w ramach tego, co mi się zdarza każdego dnia. Takie malutkie słowo, cierpliwość, a ono właśnie włączyło we mnie luz. Cieszę się. A twoje wakacje zbliżają się? Czy gdzieś z rodzicami jedziesz? W tym roku pewno raz pojadę, właśnie w wakacje, ale jestem przeszczęśliwy. W tym roku będzie kolejny krok, będzie moje kolejne malutkie spełnienie. No tak, rzeczywiście, słusznie mówisz. A jeśli rzeczywiście jest ci też pisane podróżowanie po świecie, to te słowa, które wypowiadasz i wizualizujesz co jakiś czas, zamienią się w rzeczywistość. Przygotowuj się do tego, gdyby miało prawo się tak stać.
zaczarowany świat wypowiadanych słów, przygotowania się do spełnienia i spełnienie. Dziękuję Ci, Bajarko, jeszcze usłyszałam, gdy oddalił się o kilka kroków. Proszę Cię bardzo. Podzieliłam się tym, co już sama wiem, bo żyję w luzie i na luzie. Życzę Wam, żeby i Was to spotkało nauczenie się cierpliwości i w związku z tym życia na luzie, od marzenia do spełnienia, ale wszystko chodzi o te słowa wypowiadane, przygotowanie się do wejścia w spełnienie, spełnienie, przepiękny, zaczarowany świat. Dziękuję.